Zapraszam do wspólnej przygody z fotogrametrią. Dzisiaj porozmawiamy o sprzęcie i zeskanujemy czaszkowy puchar. Zaczynajmy. Mój zestaw do fotogrametrii składa się z następujących elementów. Pilot do zdalnego wyzwalania aparatu, który już nie będzie mi potrzebny, ale o tym za chwilę. 2 małe statywy do lamp. Oprawki do lamp z parasolkami. 2 kwadratowe na boki i 1 większa prostokątna na górę. Lustrzanka z kitowym obiektywem 18×55. 3 żarówki ze światłem dziennym. Rozkładany namiot bezcieniowy 60×60 i dodatkowo statyw do aparatu. Ostatnim elementem jest mój stół obrotowy, który wykonałem w oparciu o talerz do pizzy i Arduino. Działa on tak, że wybieram sobie pokrętłem ilość zdjęć na pełny obrót i naciskam przycisk Start. Silnik obraca stół o odpowiedni kąt. Następnie zatrzymuje się, a Arduino wysyła sygnał do aparatu, by wykonał zdjęcie. Cała procedura powtarza się do chwili, aż stół obróci się o 360 stopni. Pora rozłożyć studio. Wkręcam żarówki w parasolki i ustawiam wszystkie na stole. We wnętrzu namiotu zainstalowałem czarne kartonowe tło, ale jestem coraz bardziej przekonany, że jest całkowicie niepotrzebne. Na stole obrotowym ustawiam czaszkowy kielich. Jak widzisz, na obiekcie nie ma zbyt wielu cieni, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na skan. Jednak niektóre elementy są połyskujące, co zapewne sprawi kłopoty. Zatrzymajmy się na chwilę przy ustawieniach samego aparatu. Jak widzisz, zapisuję zdjęcia jako RAW, wyłączyłem autofokus, ustawiam niskie ISO, aby uniknąć szumów i ustawiam przysłonę na dość wysoką wartość, aby pozbyć się głębi ostrości. Czasy naświetlania są w tym przypadku dość długie, zatem statyw jest niezbędny. Moje urządzenie działa bardzo dobrze, choć zauważyłem, że wymaga kilku poprawek. Gdy już opanuję wszystkie błędy konstrukcyjne, przygotuję filmik o budowie takiego stołu. Wykonuję kilka serii zdjęć, ustawiając aparat pod różnym kątem. Staram się, aby na zdjęciach znalazł się każdy fragment obiektu. Nie zmieniam ogniskowej obiektywu, a także ostrości, co nie jest trudne przy tak ustawionej przysłonie. Myślę, że kolejnym zakupem będzie przednia okrągła lampa, aby pozbyć się możliwie największej ilości cieni sfotografowanych obiektów. Teraz zdjęcia przerzucam z aparatu do komputera i odpalam Meshroom. Zdjęcia w RAW są duże i długo się ładują. Muszę koniecznie sprawdzić, jaka jest faktyczna różnica pomiędzy RAW a JPG. Załadowałem 319 zdjęć. Mam nadzieję, że model będzie przepięknie zeskanowany. Zapisuję projekt. Klikam Start i zostawiam program na noc. Pamiętaj, że Meshroom zakończył działanie dopiero, gdy pasek na górze będzie cały zielony. Tak jak poszczególne paski przy oknach zadań.
Gdy zakończy się tworzenie siatki, w prawym okienku widzimy miejsca, z których zostały wykonane zdjęcia w przestrzeni oraz chmurę punktów. Model wydaje się być wręcz idealnie zeskanowany, zatem szybko otwieram Maxa. I niestety nie jest dobrze. Z jakiegoś powodu program nie utworzył geometrii prawidłowo. Próbowałem różnych ustawień, także kadrowałem obrazy, ale nie mogłem uzyskać prawidłowego mesza. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mogło być powodem takiego zachowania programu. Sądzę, że zaburzyłem jego działanie, podnosząc obiekt do najniższej serii zdjęć, co zapewne wpłynęło na jego pozycjonowanie. Tutaj szybka prośba. Jeśli podoba Ci się ten filmik i chciałbyś zobaczyć więcej moich pomysłów związanych z 3D czy fotogrametrią, zasubskrybuj proszę ten kanał i daj kciuka w górę. To dla mnie ogromna motywacja, a Tobie da pewność, że nie przeoczysz kolejnych filmów. Nie poddawałem się jednak i przygotowałem kolejne zdjęcia. Tym razem wszystkie wykonałem na podwyższeniu i udało się. Mesh wyszedł całkiem zgrabnie. Jest kilka artefaktów, ale to załatwimy w Max. Kielich wygląda naprawdę fajnie. Myślę, że uda się zrobić z niego niezły model. Usuwam niepotrzebne elementy oraz odcinam podstawę i wnętrze kielicha. Pamiętam, żeby nie skalować, nie obracać, ani nie przesuwać kielicha. W pierwszym odcinku serii o fotogrametrii opowiadałem, jak poprawić model w Max. Jeśli nie widziałeś jeszcze tamtego odcinka, to serdecznie polecam. Dowiesz się z niego, z jakich narzędzi i programów korzystam. Jeżeli chcecie, żebym nagrał jakiś dodatkowy materiał o poprawianiu modeli, dajcie znać w komentarzach. Zapisuję model High Poly i przy pomocy Simplygon redukuję jego polykant.
SimpliGon to fantastyczne narzędzie, bardzo pomocne nie tylko w pracy ze skanami. Redukcję rozkładam na kilka razy. Niestety SimpliGon nie działa w Max 2022, w którym jest dostępne narzędzie Retopology, z którego mam zamiar korzystać. Następnie otwieram model w Max 2022. Dodaję modyfikator Retopology, który działa wyśmienicie. Model wymaga kilku poprawek, tak samego kształtu mesza, jak i jego geometrii. Niektóre elementy muszą zostać odtworzone, na przykład kamienie w podstawie kielicha. Oryginalnie są połyskliwe, a aby dobrze się zeskanowały, powinienem je zmatowić, ale nie chciałem niszczyć mojego kielicha. Odtworzę je potem jako osobne elementy. Zauważyłem też, że siatka czasem zawija się, co może sprawić problemy przy rozkładaniu juwików. Dlatego uważnie przeglądam wszystkie miejsca i staram się naprawić geometrię. Przy pomocy podstawowych narzędzi do edycji wyprowadzam model na prostą. Wypełniam ubytki i usuwam niepotrzebne fragmenty. Praca ta jest dosyć mozolna, ale i tak nieporównywalnie szybsza niż rysowanie takiego modelu od podstaw. Na dzisiaj to tyle. W kolejnym odcinku dokończę ten model, dodając brakujące kamienie, wnętrze kielicha oraz dodam tekstury. Zacznę też przygotowywać model do sprzedaży. Tak, pokażę Wam moje sposoby na sprzedaż modeli. To był 3D Maniak. Do usłyszenia.